Jak to jest, że niektórzy w biznesie ledwo wiążą koniec z końcem, a inni są natychmiastowym sukcesem? Czym za darmo przyciągnąć do siebie gwiazdy, których czas jest wart dziesiątki tysięcy dolarów za godzinę? I jak wieloletnie wojny z konkurencją wygrać jednym tylko ruchem? Odpowiedź na wszystkie te 3 pytania jest jedna. Wystarczy stworzyć własny błękitny ocean. Ale po kolei, co to w ogóle takiego jest? Strategia Błękitnego Oceanu to podejście do prowadzenia biznesu, które unika walki z konkurencją na normalnych zasadach. W skrócie, chcemy przynieść pistolet do walki na noże. Nazwa wzięła się stąd, że większość rynków to miejsca, gdzie ludzie oferują podobne produkty i usługi. Tam leje się krew, bo konkurować tak naprawdę możemy głównie zmniejszając swoje ceny. Przez to ciężko się utrzymać, a ocean jest czerwony od krwi naszej i naszej konkurencji. Strategia Błękitnego Oceanu proponuje dokładnie to, co w nazwie, czyli znalezienie nowego akwenu, gdzie po prostu nie ma z kim bić się o klienta. A jak nie ma się z kim bić, to ty zbierasz wszystkich klientów dla siebie. Ale jak to zrobić? Cóż, wystarczy znaleźć nowe miejsce, w którym twoja firma będzie bezkonkurencyjna. Trzeba po prostu oferować coś wyjątkowego, czego nie ma nikt inny na rynku. Dzięki temu nie walczysz z konkurencją, tylko wyznaczasz nowe trendy. Klient musi przyjść do ciebie, bo nie ma na rynku żadnej alternatywy do usługi albo produktu, które oferujesz. Klient musi przyjść do ciebie, bo jesteś jedynym dostawcą danego rozwiązania. To jest jak odkrywanie nowych lądów zamiast rywalizowania na starych. Przejdziemy teraz przez kilka przykładów błękitnych oceanów, a jeżeli ze mną wytrzymasz, to na końcu pokażę ci, jak w ogóle taki samodzielnie stworzyć. Na początek pokażę ci najprostsze możliwe ujęcie tematu błękitnego oceanu i co ważne, ono nie jest w 100% spójne z tym, co jest pisane w podręcznikach, ale jest proste i zrozumiałe, więc zacznijmy od tego. Wyróżnić się na rynku możesz na jeden z 3 sposobów. Albo masz lepszy produkt, albo lepiej obsługujesz klienta, albo dajesz coś więcej. Zacznijmy od przykładu unikatowych produktów. Na początek weźmy na warsztat przykład, który będzie równie prosty, co błyskotliwy. Porozmawiamy o tym, jak się wyróżnić, robiąc wywiady ze znanymi ludźmi. No i tutaj wydawałoby się, że generalnie ciężko jest cokolwiek nowego stworzyć, bo wywiady ze znanymi ludźmi były robione odkąd tylko powstały pierwsze gazety. No i jasne, można się wyróżnić zapraszając największe nazwiska jak Joe Rogan, ewentualnie można skupić się na jakiejś konkretnej niszy jak ekspert Bentleyu, który generalnie produkuje content dla przedsiębiorców. Ale sposobów na wyróżnienie się pod tym kątem jest naprawdę niewiele, a YouTube jest bardzo konkurencyjny. Zdaje się, że co druga osoba chce tam robić wywiady z ciekawymi ludźmi. Więc jak się wyróżnić na rynku, który pęcznieje od różnego rodzaju wywiadów i podcastów? Na przykład dodając do niego ostry sos. I to dosłownie, bo Hot Ones jest, wydawałoby się zwykłym wywiadem w ciemnym, czarnym studiu, ale jego wyróżnikiem jest fakt, że gość je skrzydełka kurczaka z coraz ostrzejszym sosem. I mam na myśli ostrym sosem. I teraz, żebyś zrozumiał jak bardzo, potrzebujemy wgryźć się troszkę głębiej w temat. Sprawa wygląda tak. Ostrość mierzy się w jednostkach Scoville'a i pierwszy sos podany w tym wywiadzie ma raptem 2000 tych jednostek. To jest taki odpowiednik sosu Tabasco, czyli zjesz, smakuje fajnie, czujesz delikatne ciepło na języku i jest super. Jeśli kupisz sobie najostrzejszego kebaba w dworcowej budce, to będziesz tam miał sos mający około 5000 Scoville'i. I pamiętaj, to są te kebaby, o których miłośnicy mówią, że bolą zarówno kiedy wchodzą, jak i wtedy, kiedy wychodzą. Natomiast jeśli kupisz sobie świeżutką papryczkę jalapeno, to będzie ona miała pewnie około 8000 Scoville'i. A Hot Ones jeszcze nawet nie skończyło rozgrzewki. Już trzeci podany w trakcie wywiadu sos o nazwie Mark's Fermented Kimchi Hot Sauce przekroczy 18 000 Scoville'i. A idziemy dalej. Są w internecie bardzo śmieszne kompilacje gości jedzących sos o nazwie The Bomb Beyond Insanity, który ma 135,5 tysiąca Scoville'i. Przy tej ostrości mocno się pocisz, zaczynasz kaszleć i zdecydowanie masz ochotę na szklankę mleka. Mało? Cóż, twórca The Hot Ones myślał podobnie, dlatego The Bomb jest dopiero 8 z 10 sosów. Więcej, twórca stwierdził, że potrzebuje zatrudnić specjalistów, żeby stworzyli finalnego bossa. Tak powstał Hot Ones The Last Dab Experience Hot Sauce, który ma 2 700 000 Scoville'i. Jak się domyślasz, internet jest pełen kompilacji, jak znane osoby wykręcają się od jedzenia naprawdę boleśnie ostrego jedzenia. I nie znajdziesz tego nigdzie indziej. Jeżeli chcesz zobaczyć, jak Gordon Ramsay z bólu psika sobie gaśnicą prosto do ust, to musisz obejrzeć Hot Ones. Nigdzie indziej tego nie znajdziesz. Dlatego właśnie The Hot Ones jest tak unikatowy. Dlatego ludzie go oglądają i dlatego gwiazdy są gotowe przyjść do tego miejsca, bo wywiady mogą dać wszędzie, ale zjeść ultra ostre skrzydełka i bawić się przy okazji mogą tylko tam. Przejdźmy jeszcze przez kilka przykładów firm, które wyróżniały się swoim produktem. Przejdźmy do przykładu cyrku du Soleil. To cyrk, który zauważył, że klauni dawno przestali być zabawni oraz że ludzie
wiedzą, że zwierzęta cyrkowe często bardzo cierpią, w związku z czym nie chcą pojawiać się na show. Dlatego twórcy postanowili stworzyć zupełnie nową kategorię w branży. Postanowili połączyć najlepsze elementy teatru, widowiska, kostiumologii i masy innych rzeczy. Zamiast konkurować z tradycyjnymi cyrkami, Du Soleil po prostu stworzył zupełnie nowy rodzaj show. Dodał energetyzującą i dziką muzykę, naprawdę piękne, nowoczesne kostiumy i sztuczki, których nie można znaleźć nigdzie indziej. I oczywiście pozbył się wszystkich zwierząt. To przyciągnęło zupełnie nową grupę klientów i więcej, przekonało wszystkich nielubiących cyrki, że akurat do Du Soleil warto się wybrać. Idąc do kolejnego przykładu, czy słyszałeś kiedyś o tak zwanych wojnach konsolowych? To nazwa wieloletniej konkurencji między technologicznymi gigantami o to, kto będzie miał najpopularniejszą konsolę do gier. Rywalizacja była zacięta i bardzo długa, bo można wyróżnić aż 3 etapy tej wojny. Podczas gdy Sony ze swoim PlayStation i Microsoft z Xboxem stawiały na jak najlepszą grafikę i jak najlepszą wydajność, Nintendo postanowiło iść zupełnie inną drogą. Nintendo stworzyło wtedy Wii, czyli konsolę, która grafikę i wydajność miała taką sobie, ale za to miała zupełnie inny rodzaj sterowania, który był niesamowicie innowacyjny i po prostu ciekawy. Dzięki ich specjalnemu pilotowi, który miał czujnik ruchu, mogłeś bić mieczem albo odbijać rakietę tenisową, ruszając się przed telewizorem. Tego nie miał nikt inny. To przyciągnęło szeroką, nową grupę użytkowników, na przykład osoby starsze albo rodziców, którzy do tej pory nie kupowali dzieciom konsol, bo nie chcieli, żeby siedziały cały czas na kanapie. Wii pozwalało poruszać się w trakcie zabawy. I w ten sposób Nintendo stworzyło zupełnie nowy rynek. Kolejny przykład wyróżniania się produktem to Toupa, polska firma produkująca kosmetyki. No i można powiedzieć, okej, takich jest bardzo dużo, prawda? Oczywiście, ale tylko Toupa produkuje kosmetyki na bazie torfu. Tym samym trafia to bezpośrednio w gusta klientów, którym bardzo zależy na ekologii i naturalnym składzie kosmetyków. Kolejny przykład, Airbnb, które zmieniło rynek najmu krótkoterminowego. Zamiast konkurować z hotelami i stawiać nowe miejsca, Airbnb stworzyło nowy rynek, oferując możliwość zamieszkania w czyimś mieszkaniu albo domu, początkowo przynajmniej za niższą cenę. Natomiast co istotne, Airbnb pozwoliło właścicielom mieszkań i domów zarabiać na wynajmie pustych pokoi turystom, co wcześniej było nie to, że niemożliwe, ale niesamowicie trudne. Kolejny przykład. Tesla, wprowadzając swoje pierwsze samochody, nie konkurowała z tradycyjnym rynkiem samochodów spalinowych. Nie. Tesla stworzyła nowy rynek, oferując samochód, który był jednocześnie oznaką prestiżu, niesamowitych osiągów i innowacji technologicznej. No bo popatrz, tak wyglądał ich pierwszy samochód. I pytanie, czy nie chciałbyś mieć takiego cacka w garażu? Ja wiem, że bym chciał. I co ważne, ludzie nie chcieli tego samochodu dlatego, że był jakiś wybitny, dlatego, że był elektryczny. Ludzie chcieli go, bo był prestiżowy, bo był jedyny taki na całym świecie. To był pierwszy na świecie seksowny samochód elektryczny. Ostatni przykład wyróżniania się produktem to nasz polski InPost. Tego nie trzeba przedstawiać. InPost zrewolucjonizował rynek kurierski, sprawiając, że kurierzy zamiast pukać bezpośrednio do drzwi, zostawiają paczkę w paczkomacie, a my możemy odebrać ją w dogodnej dla nas porze. To jest w ogóle usługa tak rewolucyjna, że InPost zaczął to eksportować na zachód i chwała im za to. Fajnie, że to się przyjmuje. No dobra, ale sceptyk powie, okej, Bartek, fajnie, że masz te przykłady kreatywności, ale u mnie na rynku to każdy sprzedaje to samo i się nie da konkurować, bo klient patrzy tylko na cenę. Taką mamy konkurencję. Oczywiście są takie rynki, natomiast nawet tam można się wyróżnić. Pamiętaj, że mam jeszcze 2 możliwości. Możesz się wyróżnić obsługą albo czymś ekstra i porozmawiajmy teraz o tym, jak wyróżnić się dobrą obsługą. Zacznijmy może od powołania się na polski autorytet, czyli na Szymona Negacza. Ten cudotwórca biznesowy pracował kiedyś w firmie sprzedającej pakiety Microsoftu. No i teraz domyślasz się, że tutaj nie ma miejsca na to, żeby jakkolwiek ten produkt zmienić, bo jego firma, tak samo jak wszystkie inne, po prostu miały jeden i ten sam produkt. Pakiety Microsoftu. Więc dlaczego ktoś miałby przyjść do firmy Szymona, a nie do innej? No prosta sprawa, firma Szymona jako jedyna w Polsce stworzyła porównywarkę ofert. Do tej pory klienci, żeby dostać wycenę i jakieś informacje, musieli zadzwonić do firmy i ryzykować tym, że dostaną się na radar chamskiego i bardzo wkurzającego handlowca, który potem będzie wysyłał maile, wydzwaniał i generalnie zatruwał życie. A dzięki temu, co zrobiła firma Szymona, mógł po prostu wejść na stronę i dostać komplet informacji tu i teraz, nie narażając się na żadne ryzyko. No a kiedy już klient był na tej stronie, to tam był taki guziczek pod tytułem umów rozmowę, no i klienci po prostu w niego klikali. W ten oto sposób firma Szymona wyróżniła się, mając dokładnie ten sam produkt, co wszyscy inni. Swoją drogą podobno zrobili z tą porównywarką tak dobrą robotę, że sam Microsoft Polska zaczął z niego korzystać. Kolejny przykład wyróżnienia obsługą to firma Zipcar, która zmieniła sposób, w jaki ludzie myślą na temat wynajmu samochodów. Tu sprawa była prosta. Do tej pory możliwość wynajmu była tylko na dni, a Zipcar pozwolił wynajmować na godziny. Tym samym firma skupiła się na elastyczności,
pozwalając ludziom wynająć samochód na tylko tyle, ile potrzebują. No bo bądźmy szczerzy, jeżeli jedyne co potrzebujesz to przewieźć kanapę z jednego końca miasta na drugi, no to płacić paręset złotych za cały dzień trochę szkoda, prawda? Ale 200 za 2 godziny brzmią dużo lepiej. No i można by tutaj powiedzieć, okej, Bartek, łapie, zrobili samochody na godziny, to już tutaj znowu mamy czerwony ocean, wszyscy tak zrobią i dalej się wyróżnić nie da, prawda? Cytując klasyka, nic bardziej mylnego. Dlatego, że firma Panek Car Sharing zrobiła dokładnie to samo co Zipcar, ale bardziej. Wprowadzili oni na polski rynek koncepcję wynajmu samochodu, ale nie na dni, nie na godziny, a na minuty. No bo w sumie czemu by nie? I zauważ jedną ważną rzecz, my tutaj bardzo obniżamy poziom wejścia w interakcję z firmą. Bo pierwszy zakup w firmie zawsze jest magiczny. On otwiera drzwi do każdego kolejnego i każdy kolejny jest coraz prostszy. To dlatego firmy praktycznie zawsze na sam początek, na pierwszy zakup mają jakieś mega obniżki, mega promocje, które najczęściej wygasają jeszcze w ogóle w ciągu najbliższych 24 godzin. Podsumowując, Panek stworzył rynek dla osób, które potrzebują samochodu, ale na bardzo krótkie momenty. No i wciągając ludzi do swojego systemu, często dali radę ich przekonać, że w sumie nie potrzeba mieć samochodu prywatnego, można go sprzedać, a korzystać sobie z Panka raz, 2 razy w tygodniu, bo w sumie jest wygodne i tak jest pod ręką, no i nie kosztuje za wiele, jak się wynajmuje na pół godziny. No a skoro jesteśmy już przy samochodach, to nie sposób nie wspomnieć o Uberze. Uber bardzo mocno namieszał w branży taksówkarskiej, dając możliwość operowania wszystkim bezpośrednio z aplikacji telefonicznej. Zamiast konkurować z taksówkami, Uber po prostu pozwolił klientowi mieć pewność, którędy będzie jechał i ile zapłaci. Z drugiej strony kierowcom dał pewność, że cały czas będzie dopływ klientów. Znowu to jest żadna rewolucja, to po prostu lepsza obsługa klienta. Kolejny przykład, Southwest Airlines. Ta firma stworzyła nowy segment w branży lotniczej, tworząc niesamowicie tanie loty na krótkich dystansach. Oni bezlitośnie zgilotynowali wszelkie zbędne usługi, czyli posiłki na pokładzie, woda czy numerowane miejsca. Dzięki temu mogli bardzo obniżyć cenę każdego biletu. Zamiast konkurować z tradycyjnymi przewoźnikami, którzy chcieli, żeby lot samolotem był czymś luksusowym, co upłynie w miarę możliwości miło, oni skupili się na tym, żeby to było maksymalnie proste i efektywne. To przyciągnęło klientów, którzy do tej pory podróżowali samochodem albo autobusem. Zauważ, że ci ludzie i tak spędzali wiele godzin w małym, ciasnym pojeździe, więc z ich perspektywy wzięcie taniej linii lotniczej to nie było obniżenie standardów, to było zrobienie tego samego, co do tej pory, ale zamiast spędzić 16 godzin w samochodzie, spędzałem 2 godziny w samolocie. To była niesamowita poprawa sytuacji, prawda? Southwest dosłownie zbudowało swoją firmę pod klientów, którzy do tej pory nie latali samolotami. I propos prostoty mamy ostatni piękny przykład, czyli australijska firma Yellowtail, która zajmuje się sprzedażą wina. Ale co ciekawe, oni sprzedają wino do ludzi, którzy nie piją wina. Jak to sprzedawać wino ludziom, co nie piją wina? Cóż, większość ludzi myśli, że odbiorcą wina są tak zwane winowe snoby. Wiesz, ci ludzie, którzy zachwycają się drogą lampką napoju i mruczą pod nosem. Wyczuwam delikatną nutkę torfu i sycylijskiej czerwonej pomarańczy. Wolno mi z tego żartować, bo sam taki jestem. To nie jest wino, to sok z kiszonego buraka. Bardzo zdrowy. Większość ludzi z tym właśnie kojarzy wino i to ich bardzo onieśmiela, bo czują się niewykwalifikowani, żeby pić wino. Sam widok etykiety z francuskimi słowami sprawia, że czują się niekompetentni, żeby wybrać dobre wino. Yellowtail to zauważył i stwierdził, że zrobi wino, które będzie łatwe w piciu, zrozumiałe i przystępne cenowo. Zamiast oferować szeroki asortyment win, z których każde było delikatnie inne od poprzedniego, Yellowtail skupiło się na kilku standardowych, takich jak Charis czy Chardonnay. Dzięki temu klienci mogli łatwiej zrozumieć różnice między winami i wybrać te, na które akurat dzisiaj mają ochotę. Do tego dołożyli rzucające się w oczy etykiety, zabawny branding i opisy napojów, które były po prostu zrozumiałe dla każdego. I generalnie produkt jest ten sam, bo czy kupisz Moscato z jednej winnicy, czy z drugiej, to naprawdę nie ma różnicy dla większości ludzi. Różni się to małymi detalami, ale przede wszystkim otoczką i brandem. A Yellowtail, tworząc markę w ten sposób, wyszedł do szerokiego grona ludzi, którzy do tej pory wybierali piwo albo drinki, bo czuli się niekompetentni, żeby wybrać wino. No dobra, powie sceptyk, ale co jeżeli nie mogę ani zmienić produktu, ani zmienić sposobu, w jaki go sprzedaję? Co wtedy? Tutaj też jest wyjście. Otóż wystarczy, że dołożysz coś ekstra. I zacznijmy tutaj od ekstremalnego przykładu, czyli od sprzedaży zwykłej białej mąki pszennej. No bo bądźmy szczerzy, w zwykłej białej mące od setek lat nic się nie zmieniło, w związku z czym jeżeli da radę wyróżnić sprzedawanie mąki, to damy sobie radę ze wszystkim innym, prawda? I teraz czas na anegdotkę historyczną. Podczas Wielkiej Depresji w USA w wieku XX ludzie byli naprawdę biedni i musieli liczyć każdego centa. Z drugiej strony mąka pszenna była podstawą ich wyżywienia, wobec czego kupował ją po prostu każdy. A co zrobiły Amerykanki, które ledwo związywały koniec z końcem, a musiały ubierać swoje dzieci? Cóż, stwierdziły, że
Po prostu będą szyć dzieciom ubranka z worków po mące. Przez to pojawiały się dystopijne obrazki takie jak ten, który realnie wygląda dla mnie jak takie lżejsze Auschwitz. Młynarze zauważyli ten trend i żeby pomóc kobietom, no i bądźmy szczerzy, żeby wyróżnić się, żeby ich produkty sprzedawały się chętniej, zaczęli pakować mąkę do worków, które miały ładne wzorki. Jak się domyślasz, mąka, która była zapakowana w kolorowe wzorki, sprzedawała się dużo szybciej i dużo chętniej niż mąka konkurencji, która miała po prostu zwykłe płócienne. Szycie ubrań z tych worków stało się tak popularne, że pojawiały się nawet reklamy, które pokazywały, jak to dobrze zrobić. I to jest właśnie potęga błękitnych oceanów. Pierwszy młynarz, który wpadł na ten pomysł, zarobił krocie. No i jasne, w tym przypadku łatwo było to podrobić i na pewno jego konkurencja bardzo szybko podłapała i zaczęła robić to samo. Nie zmienia to faktu, że pewnie zrobili to, gdy nasz bohater już sprzedał praktycznie cały swój zapas i był zajęty liczeniem nadprogramowych zysków. Ale wróćmy może do XXI wieku i na nasze polskie podwórko i weźmy na warsztat znaną firmę, eksperta w Bentleyu. Tam pewnego dnia Maciej Wieczorek ze swoim wspólnikiem Kasprem Bizanzem postanowili, że kurczę, fajnie byłoby podbić rynek literatury dla przedsiębiorców. Tylko jak się wyróżnić, gdy co druga osoba w Polsce pisze książki dla przedsiębiorców? Oczywiście można oprzeć się na marce osobistej albo na unikatowej treści, ale stworzenie tego wymaga sporo czasu, a fajnie mieć jakąś przewagę od dnia zero. I tutaj chłopaki zauważyli ciekawą rzecz, mianowicie, że przedsiębiorcy często nie mają czasu na przeczytanie książki, a nawet jeżeli dadzą radę ją przeczytać, to kiedy wiedza z tej książki jest im potrzebna pół roku albo rok później, to po prostu nie mają kiedy do niej zajrzeć. Dlatego postanowili, że do każdego zakupu będą dodawali mapę myśli oraz wideo, które będą streszczały zawartość książki. Tym samym dodali do swoich produktów coś unikatowego i rozwiązali spory problem klientów. Pozwolili im łatwo wracać do wiedzy, którą już raz zgłębili. Kolejny przykład to platforma GOG, czyli miejsce sprzedaży gier komputerowych stworzona przez CD Projekt. Odniosła ona duży sukces dzięki sprzedawaniu gier bez DRM-a, czyli takiego bardzo wkurzającego zabezpieczenia antypirackiego, które co prawda nie przeszkadzało piratom w piraceniu gier, ale za to przeszkadzało wszystkim, którzy legalnie kupili gry. Dodatkowo GOG skupiło się na sprzedawaniu starych gier. Mieli to nawet w nazwie. Good Old Games. Dobre, stare gry. Tym samym wyszli naprzeciw potrzebom rzeszy graczy, którzy chcieli znaleźć tę jedną starą grę, w którą grali w dzieciństwie, a której nie można było nigdzie dostać. Oczywiście dodali do oferty współczesne, nowe gry, ale zrobili to dopiero dużo później, kiedy już znaleźli własny rynek. Kolejny przykład, sieć sklepów Żabka. Żabka stworzyła sieć sklepów typu convenience, czyli małych sklepów, które są zawsze blisko miejsca zamieszkania albo pracy. Co ważne, Żabka nie konkurowała z wielkimi sklepami ani ze sklepikami osiedlowymi prowadzonymi przez ukochaną panią Halinkę. Ona stworzyła nową wartość dla ludzi, którzy potrzebują zakupów niezależnie od godziny, miejsca i tego, co potrzebujemy kupić. Bo zauważ, że wchodząc do Żabki, niezależnie w jakim miejscu jesteś, zawsze doskonale wiesz, czego możesz się spodziewać i przez większość dnia jesteś w stanie tam pójść. Ten sklep jest otwarty niesamowicie długo. I z założenia masz móc tam kupić wszystko, czego potrzebujesz. Obiad, jeśli akurat dzisiaj nie chcesz gotować, kawę i szybkie śniadanie na ciepło dla osób, które są w drodze, ciastka, jeśli goście nagle ci się rzucą na głowę. I zauważ, dzisiaj te rzeczy są oczywiste, ale to Żabka wprowadziła je do Polski. I właśnie dlatego wszyscy znamy i kochamy Żabkę i dlatego regularnie płacimy tam kosmiczne pieniądze za podstawowe rzeczy. Kolejny przykład to Peloton, czyli firma, która sprzedaje zupełnie normalne rzeczy, czyli maszyny do ćwiczeń, takie jak rowery czy bieżnie. Czerwony ocean, prawda? Firm sprzedających bieżnie są naprawdę tysiące na świecie. Ale Peloton stworzył nową kategorię, sprzedając swoje maszyny ze wbudowanymi programami do ćwiczeń. Tak, wystarczy, że wykupisz subskrypcję i możesz brać udział w interaktywnych zajęciach fitness. I to nie tylko zajęciach, które były wcześniej nagrane, ale też takich, które są po prostu robione na żywo. Dzięki temu ty nie kupujesz jednego urządzenia. Kupujesz maszynę z wieloma programami ćwiczeń na różne partie ciała. Masz dostęp do masy instruktorów i możesz brać udział w ćwiczeniach na żywo, które tyczą się zupełnie innych tematów, bo masz też zajęcia z medytacji czy jogi. Zauważ, Peloton nie konkuruje ani z innymi maszynami, które można sobie wstawić do domu, ani nie konkuruje z siłowniami. Stworzył nowy rynek, który jest pośrodku. Przyciągnął klientów, którzy co prawda chcą ćwiczyć w domu, ale chcą też mieć wszelkiego rodzaju korzyści płynące z pracy grupowej albo z pracy z trenerem na żywo.
A w międzyczasie przejdźmy do kolejnego przykładu, czyli do mBanku. I na rynku bankowym COVID-19 bardzo dużo zmienił, natomiast wcześniej w większości banków, żeby cokolwiek zrobić, trzeba było pójść do oddziału i porozmawiać z panią z okienka. I tutaj cały na biało wchodzi mBank, który jako pierwszy w Polsce zaoferował dobrze przygotowaną bankowość online. mBank skupił się na wygodzie, niskich kosztach i nowoczesnych rozwiązaniach, czym przyciągnął do siebie młodych ludzi, którzy nie mieli ochoty drołować do banku. Swoją drogą, pierwsze konto, które ja otworzyłem, też było w mBanku. Właśnie dlatego, że mogłem w bardzo wygodny sposób zrobić wszystko, co było mi potrzebne. mBank nawet pomógł mi z założeniem mojej firmy, co było dla mnie bardzo stresującą rzeczą, no bo to było dużo biurokracji. A na koniec mam dla Ciebie przykład Błękitnego Oceanu, z którym miałeś do czynienia przynajmniej raz w swoim życiu. Mianowicie Starbucks. No i tutaj trzeba sobie powiedzieć, że dawno temu kawa była czymś, co piło się albo w domu, albo w biurze. No i oczywiście były kawiarnie gdzieś tam w środku miasta, ale raczej było to miejsce na krótkie biznesowe spotkanie i potem się szło albo do domu, albo do pracy. Starbucks postanowił to zmienić i stworzył coś, co nazywa trzecim miejscem. To było miejsce między domem a pracą, gdzie można było pójść, żeby spotkać się ze znajomymi, zrelaksować lub po prostu popracować w ciszy i spokoju, w miejscu, gdzie ktoś nie będzie ci przerywał co 5 minut. Zamiast konkurować ceną, no bo bądźmy szczerzy, Starbucks ma kosmiczne ceny, on postanowił konkurować atmosferą. Zależało mu, żeby te miejsce aż emanowało przyjaznością i koleżeńskością. To dlatego bariści mają obowiązek mówić do każdego na ty i dlatego na kubkach masz pisane swoje imię. Starbucks oczywiście miał swoje pomysły na kawę, ale one mogły wypalić tylko dlatego, że najpierw stworzył lokale, gdzie była przyjazna atmosfera i gdzie można było godzinami przesiedywać dla relaksu czy dla pracy, nie czując wyrzutów sumienia, że siedzi się za darmo. Jak widzisz, wyróżnić się na rynku możesz zawsze i wszędzie, wystarczy, że po prostu chcesz. I mam tu dla Ciebie dobrą wiadomość, bo w dzisiejszych czasach mamy narzędzia, które pozwalają stworzyć własny Błękitny Ocean w dość szybki i prosty sposób. No to jak? Chcesz wiedzieć, w jaki sposób wielcy przedsiębiorcy dokonują rewolucji za rewolucją? Przedstawiam Ci ich sekretną broń. Macierz ERRC. Nie uciekaj, bo nazwa co prawda brzmi mocarnie, ale to naprawdę proste i intuicyjne narzędzie. ERRC to nic innego jak skrót od angielskich słów wyeliminuj, obniż, podwyż i stwórz. To są 4 składowe, których potrzebujesz do stworzenia Błękitnego Oceanu. I teraz jak z tego skorzystać? Zacznij od tego, żeby zdecydować, kto jest Twoją konkurencją. Weź sobie 2 albo 3 podmioty, tak żebyś mógł porównać siebie z nimi. Następnie wypisz 5 a 15 cech produktu albo usługi, która jest w Waszej branży, którą klienci sobie cenią. I teraz, żebyśmy nie robili teorii, to przeróbmy te RRC na przykładzie mojego kanału. Otóż mój kanał ma dostarczać fajne, lekkie tematy do posłuchania w trakcie podróży, spaceru czy sprzątania mieszkania. Odbiorcą docelowym jest każdy Polak, który ma ciekawość świata, ale przede wszystkim osoby przedsiębiorcze. I co ważne, nie chodzi mi tutaj tylko o przedsiębiorców, ale też o osoby, które mogą pracować na etacie, ale które żyją życie na własnych zasadach. Chcę trafiać więc do każdego, kto bierze życie w swoje ręce i kto lubi relaksować się, słuchając czegoś, co go jednocześnie dokształci. Kto więc jest moim konkurentem na rynku YouTube'owym? Cóż, mam ich trochę. Wypisałem sobie m.in. Szymona Negacza, eksperta w Bentleyu, kanał dla pieniędzy, prosto o pieniądzach, Independent Trader i inne tego rodzaju kanały, które z jednej strony można sobie posłuchać i człowiek się czegoś uczy, ale z drugiej strony, jeżeli rozproszę się i zniknie mi 60 sekund nagrania, to niewiele stracę. Okej, a jakie cechy mają filmy z mojej branży? Tutaj znów wypisałem ich sporo, bo można je mierzyć na poziomie długości, clickbaitowości, powagi, tematyki, tego jak bardzo zajmują się przekazywaniem najnowszych newsów i masą innych rzeczy. No i tutaj, żeby nasz przykład nie był zbyt skomplikowany, załóżmy, że w mojej branży liczy się długość filmów, powaga i biznesowość omawianych tematów. Do tego weźmy do porównania tylko 2 kanały, czyli eksperta w Bentleyu oraz Independent Trader. Wrzućmy to wszystko na ekran. Zacznijmy od kanału Ekspert w Bentleyu. To jest kanał, na którym pojawiają się regularnie długie wywiady z różnego rodzaju ekspertami. W związku z czym na osi długości, którą nazwałem tutaj longi, mamy bardzo wysoko, 5/5. Jeżeli chodzi o poważność nagrań, to tutaj bywa różnie. Czasem Maciek zaprosi kogoś, kto jest śmiertelnie poważny, a czasem zaprosi kogoś z błyskiem wokół i można pożartować. Dlatego damy tutaj Maćkowi 3/5, jeżeli chodzi o powagę. Jeżeli chodzi o biznesowość, podobnie damy 3/5, dlatego że ludzie, którzy są zapraszani, są bardzo różni. Zdarza się, że Maciek zaprosi mega przedsiębiorcę, który będzie zdradzał sekrety swojego sukcesu, a zdarza się, że zaprosi polityka albo kogoś, kto po prostu ma gadane i temat, który aktualnie jest bardzo popularny. Okej, a teraz drugi konkurent, czyli Independent Trader.
To kanał, który robi analizy finansowe, pokazuje w co inwestować, jak wygląda ekonomia i generalnie świat finansów. W skrócie, ma być tam wszystko, czego potrzebuje początkujący albo zaawansowany inwestor. Jeżeli chodzi o długość filmów, to dam tutaj trójeczkę, dlatego że na tym kanale pojawiają się zarówno rzeczy, które mieszczą się w 15 minutach, jak i takie, które mają 40 albo nawet ponad godzinę. Jeżeli chodzi o powagę, mamy 5/5, dlatego że Czarek prowadzący ten kanał jest zawsze rzeczowy, konkretny i chyba nigdy nie widziałem, żeby się uśmiechał na wizji. Jeżeli chodzi o biznesowość, 2/10. Czarek czasami mówi o tym, jakie biznesy postawił, jak to działało i generalnie jakie tam przygody miał po drodze, natomiast generalnie skupia się raczej na temacie inwestycyjnej, ekonomicznej i finansowej, w związku z czym ta biznesowość jest raczej dodatkiem do głównego dania, którym są inwestycje. No i teraz zauważ, mamy zmapowaną swoją konkurencję. Co dalej? Chcemy nanieść siebie na ten graf, w taki sposób, żeby w widoczny sposób odróżniało się to od tego, co już jest na rynku. Ale pamiętaj, robimy to schematem ERRC, czyli najpierw chcemy coś wyeliminować, potem coś zmniejszyć, potem coś podwyższyć. Jak to wygląda w moim przypadku? Cóż, ja postanowiłem wyeliminować długi format. Moje nagrania z założenia wymagają bardzo dużo przygotowania, w związku z czym, jeżeli ja mam przygotować godzinne nagranie, zajmie mi to jakiś tydzień. Macie wieczorek z kolei, po prostu wsiądzie w samochód i będzie przez godzinkę gadał z gościem i zrobi w ten sposób longa. Nie jestem w stanie to konkurować, więc po prostu pozbywam się długiego formatu. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o powagę, to my mamy na polskim rynku bardzo dużo kanałów, które są bardzo poważne. Generalnie większość mojej konkurencji taka jest. A ja z natury jestem żartownisiem, nie lubię życia traktować zbyt poważnie, dlatego ja postanowiłem powagę sobie zaniżyć, żeby się wyróżnić i żeby zrobić coś, co będzie spójne bezpośrednio ze mną jako człowiekiem. No i teraz pora na to, żeby coś podwyższyć. W moim przypadku jest to biznesowość. Ja oczywiście robię treści, które mają być ciekawe i lekkie, ale zauważ, że każda jedna rzecz, którą wrzuciłem na YouTube'a, to jest rzecz, która omawia jakiś ciekawy aspekt biznesu. Nawet jeżeli pozwalam sobie na zrobienie czegoś lżejszego, tak jak ten film, w którym omawiam najdziwniejsze pomysły na biznes, to wciąż są to pomysły na biznes. To wciąż ma inspirować, pokazywać, jak inni poukładali swoje firmy i dać człowiekowi do pomyślenia. Widzisz, co się dzieje? Już w tym momencie mamy coś, co bardzo się wyróżnia na rynku. Ale tworzenie Błękitnego Oceanu ma jeszcze czwarty krok, czyli tworzenie czegoś zupełnie nowego. W przypadku InPostu był to paczkomat, w przypadku Monki były to bardzo ładne worki, w przypadku Ubera była to aplikacja. A czym takim wyróżniam się ja? W sumie to nie mówiłem, ani nawet nie pokazywałem tego w jakiś mocny sposób, więc chyba dobry moment na wielką premierę. Otóż moim mentorem oraz wspólnikiem jest dr Wong z Singapuru. To jest człowiek, który zawodowo zajmuje się budowaniem wycen firm, pomaga w zdobyciu kapitału, w bardzo szybkim ich rozwoju i ostatecznie wprowadza je na giełdę. Prowadził ich już 21, tym samym stworzył naprawdę dużo kasy. Mam więc unikatową na skalę Polski wiedzę, znajomych oraz case studies z Dalekiego Wschodu. Do tej pory unikałem tych spraw, bo nie chciałem marnować materiału, gdy kanał będzie się dopiero rozwijał i zdobywał zasięgi. Planuję już niedługo dodać pierwszy odcinek dedykowany tym tematom. Jeszcze nie wiem, kiedy będzie opublikowany, ale jeżeli Cię to interesuje, daj mi znać w komentarzu, a na pewno wypuszczę go parę tygodni wcześniej. Podsumowując, jeżeli chcesz stworzyć własny Błękitny Ocean, najpierw znajdź swoją konkurencję, potem znajdź czynniki, na których będziesz się z nimi porównywał. Pamiętaj, ja podałem wersję uproszczoną, ty chcesz między 5 a 15. Następnie oceń swoją konkurencję pod kątem każdego z tych czynników i po prostu skonstruuj swoją firmę tak, żeby coś wyrzucić, coś zmniejszyć, coś zwiększyć i na koniec zawsze dodać coś więcej, tak jak Hot Ones dodało skrzydełka i ostry sos. I tutaj bardzo dobra wiadomość. Tak samo jak nie musisz być kucharzem, żeby zrobić pyszne jedzenie, bo wystarczy, żebyś trzymał się przepisu, tak samo nie musisz być geniuszem biznesu, żeby skorzystać z tego modelu. To są naprawdę proste, schematyczne kroki, których wystarczy się trzymać. Możesz stworzyć bezkonkurencyjną firmę, do której klienci będą dobijali się drzwiami i oknami. Nie musisz być do tego geniuszem, wystarczy, że będziesz trzymał się prostej instrukcji, którą jest model ERRC. A jeśli chcesz zrozumieć, jak działa świat, biznes i dostać więcej tego rodzaju instrukcji obsługi, to daj mi łapkę w górę oraz subskrypcję. Na tym kanale co tydzień publikuję filmy, w których tłumaczę zasady gry w biznes i w jaki sposób wielcy ludzie zarobili wielkie pieniądze. A na koniec pytanie, która z omawianych firm spodobała Ci się najbardziej? Daj mi znać w komentarzu.